Kiedyś od mojego znajomego usłyszałem bardzo zabawny żart, który mówił o tym, że Hitler lubił wielkie, monumentalne lufy. W końcu to on nakazał stworzenie działa kolejowego Schwiergustaw oraz był bardzo zadowolony z projektu Karl Gerhard. Kto wie, może miał kompleks. Tego wam dzisiaj jednak nie wyjaśnię, ale z chęcią opowiem wam o największym i najcięższym moździerzu II wojny światowej, czyli właśnie o Karlu Gerhardzie. Zaciekawieni tematem? W takim razie zapraszam Was na ten materiał. Zacznijmy od genezy powstania tej maszyny. Jak, dlaczego i kiedy? W zakładach Rheinmetall w 1936 roku. Wtedy właśnie nakreślono projekt i nakazano jego realizację. Ale na początku maszyna miała być przewożona w częściach na pole bitwy i dopiero na froncie składana do kupy. Moździerz kalibru 600 mm miał służyć do niszczenia fortyfikacji na francuskiej linii Maginota, aby niemieckie wojska mogły wlać się na teren Francji. Jednak prace opóźniały się, a w międzyczasie Anschluss Austrii, zajęcie Czechosłowacji, wojna z Polską i właśnie kampania francuska w maju 1940 roku, na którą Karle nie dojechały. Chociaż prototyp przetestowano już w roku 1938 i 1939 na różnych poligonach. Co ważne, prototyp ten nie otrzymał nazwy. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ każdy z finalnych modeli tej maszyny otrzymał swoją indywidualną nazwę oraz numer. Numer 1 Adam przemianowany na Baldur, numer 2 Ewa przemianowana na Wotan, numer 3 Thor, 4 Udin, 5 Loki i 6 Ziu. Broń otrzymała swoją nazwę od wojskowego Karla Beckera, który był niesamowicie zaangażowany w prace rozwojowe nad maszynami. Nawet pierwszy model, wyprodukowany w 1940 roku w listopadzie, spóźnił się na kampanię francuską, dlatego ich pierwszy nowy chrzest bojowy miał być w czasie słynnej Barbarossy. Jednak bardziej spostrzegawcy oglądający zdają sobie sprawę, że operacja Barbarossa nie jest dobrym miejscem dla moździerzy oblężniczych ze względu na charakter walk, na ciągłe zmienianie pozycji oraz niemiecki blitzkrieg. Dlatego po raz pierwszy w pełni wykorzystano moździerz dopiero przy okazji oblężenia Sewastopola w 1942 roku, ale o tym opowiem Wam nieco więcej później. Za to teraz skupię się więcej na amunicji oraz sposobie prowadzenia ognia, bo to samo w sobie jest niesamowicie interesujące. Tak jak powiedziałem, jeden pocisk to 600 mm średnicy i ponad 2 tony wagi. Pocisk wylatywał z lufy z prędkością 220 metrów na sekundę na odległość 3 lub 4 km. W jednym pocisku znajdowało się 220 kg materiału wybuchowego, co naturalnie stwarzało ogromne pole destrukcji. Z czasem jednak odchudzono ten moździerz do kalibru 540 mm. Dawało to najzwyczajniej w świecie lepszą efektywność. Pociski latały dalej, szybciej oraz lepiej wybuchały. Co interesujące, aby moździerz mógł lepiej oddawać strzały, musiał on osiąść na ziemi, odciążając tym samym podwozie i żeby to zrobić, pod spodem trzeba było wydać specjalne betonowe płyty, aby moździerz mógł się na czymś oprzeć. 22 pojazdy Panzer IV wykorzystywano do przewożenia amunicji. Zmodyfikowano je poprzez dodanie nadbudówki zdolnej unieść 4 pociski, która zastąpiła wieżę i wyposażone jako dźwig transportery amunicji Munitionsschlepper für Karl Gerhard. Do każdej broni przypisano 2 lub 3 takie pojazdy. Jak poruszał się ten moździerz? Posiadał on wagę 122 ton i wyposażony był w 12-cylindrowy silnik Daimler-Benz M503A lub 507C w zależności od wersji chłodzonym cieczą. Ten silnik zapewniał prędkość zaledwie 6 do 10 km na godzinę w zależności od podłoża na niewielkie odległości, ponieważ na dłuższe dystanse Karl był rozbierany na części i za pomocą specjalnych platform kolejowych przewożony na miejsce bitwy. Podwozie ładowano na specjalną 6-osiową przyczepę kolejową, natomiast pozostałe części moździerza ładowano na przyczepy 4-osiowe, ponieważ były one najzwyczajniej w świecie lżejsze. Teraz opowiem już Wam stanowczo o tym, jak wyglądało wykorzystanie bojowe tych moździerzy i kiedy po raz pierwszy wzięły udział w walkach.
A więc 3 stycznia na poligonie w Bergen utworzono ciężką baterię, Szwirę baterię 833, która miała być gotowa do walki do 15 lutego 1941 roku. 2 kwietnia została rozszerzona do batalionu ciężkiej artylerii, Schwere Artillerie Bataillon 833. Oryginalna bateria została przemianowana na pierwszą baterię nowego batalionu i utworzono nową, drugą baterię, z której każda posiadała 2 haubice, z rozkazem gotowości bojowej do 1 maja 1941 roku, w ramach przygotowań do operacji Barbarossa. Początkowo pojedyncza bateria miała zostać wysłana przeciwko sowieckiej twierdzy w Brześciu Litewskim, ale zmieniono to 14 maja, kiedy druga bateria otrzymała rozkaz ataku na sowieckie fortyfikacje graniczne w pobliżu Lwowa. Pierwsza bateria została przydzielona do 4 Korpusu 17 Armii Grupy Armii Południe pod Lwowem. Druga zaś otrzymała rozkaz wsparcia ataku 4 Armii Grupy Armii Środek na twierdzę brzeską. Bateriom wydano odpowiednio 60 i 36 pocisków. Niewiele wiadomo o działalności pierwszej baterii z wyjątkiem tego, że 23 czerwca 4 Korpus poinformował, że bateria nie jest już potrzebna i nie nadaje się do użytku z powodu braków technicznych, co nie było zaskoczeniem w przypadku bojowego debiutu Karla Gerata. Ale do 24 czerwca udało się wystrzelić 31 z 36 nabojów. Tego samego dnia grupa Armii Środek rozkazała wrócić mu do domu, gdzie 6 sierpnia 1941 roku batalion otrzymał rozkaz zreformowania się. Teraz przejdę już bezpośrednio do walk o Sewastopol. W ramach przygotowań do ataku na Sewastopol planowanego na wczesne lato, batalion ciężkiej artylerii 833 otrzymał rozkaz sformowania 18 lutego 1942 roku wraz z 3 rodzajami broni, z których 2 to Tor i Udin. Dla każdej haubicy należało wykopać zakamuflowane stanowiska strzeleckie o długości 15 metrów, szerokości 10 i głębokości 3 metrów, aby zminimalizować radziecki kontratak, zanim mogły zająć pozycję. 20 maja 1942 roku 11 Armia poinformowała, że wszystkie 3 Karlgerate walczyły na froncie, mając łącznie 72 ciężkie i 50 lekkich pocisków przybijających beton. Tutaj dowiadujemy się, ile poszczególnych pocisków zostało wykorzystanych w boju i ile udało się wystrzelić w poszczególnych okresach. 19 lipca 1942 roku baterii nakazano wysłać broń do Hildersleben w celu renowacji. Jeden niewypał został odzyskany przez Sowietów i przewieziony do Moskwy w celu oceny. Niemcy planowali też użycie Karla Gerata w obleżeniu Leningradu, jednak to po prostu nie miało sensu i w końcu te działa nie wkroczyły tam do walki. W roku 1943 poza jakimś zreformowaniem nie wydarzyło się nic ciekawego, co warto byłoby ująć w tym filmie. Dlatego korci mnie, aby przejść już do roku 1944, w którym, no właśnie, powstanie warszawskie. W sierpniu 1944 roku wybucha powstanie warszawskie. 13 sierpnia na miejsce przybywa jeden z 6 moździerzy o imieniu Ziu. Mam nadzieję, że miłośnicy historii kojarzą to zdjęcie. To jest właśnie budynek Prudentialu, który został ostrzelany przez właśnie Karlgerat. Zdjęcie udało się wykonać fotografowi Sylwestrowi Braunowi, żołnierzowi Armii Krajowej. W gronie najciekawszych przypadków, które wydarzyły się w czasie powstania warszawskiego, jest też przypadek w restauracji Adria, ponieważ tam właśnie wpadł jeden pocisk, który, uwaga, nie wybuchnął i przebił się aż do piwnicy. Zresztą posłuchajcie sami. Tak moment trafienia wspomina jeden ze świadków. Siedzimy na dole w stołówce, pustawo i cicho. Nadszedł Dobrowolski. Siada obok i zasypia. Mrugnęło światło. Z góry szybko narasta trzask łamanych pięter, uderzenie. Widzę, jak ogromny kawał muru bardzo powoli zbliża się w naszą stronę. Tak powoli, że mam czas na ściągnięcie Eli pod stół, pchnięcie Dobrowolskiego, schylenie głowy. Brzęk rozbijanych luster, gęsty mleczny pył wypełnia salę. Nic nie widać. Cisza, krzyk, cisza. Niosą rannych, 6, 2 osoby zabite. Cytat pochodzi z opracowania Hanny Kuczmierowskiej i Macieja Piekarskiego. Najcięższa artyleria a powstanie warszawskie.
Pocisk okazał się nie wybuchem, a powstańcy bardzo lubili takie kąski, ponieważ ze wspomnianych 220 kg materiału wybuchowego można było zrobić naprawdę wiele. Produkowano m.in. broń i amunicję, chociażby Filipinki, czyli granaty produkcji konspiracyjnej. Ten proch bardzo pomagał niedozbrojonym powstańcom. Po powstaniu moździerze były też wykorzystywane w Ardenach. Później w 1945 roku przesuwały się albo na wschód, albo na zachód, w zależności od frontu, ale w tym roku kończy się ich bojowa historia. Dlatego jakie były ich późniejsze losy? W 1945 roku numer 2 Ewa oraz numer 5 Loki zostały wzięte do niewoli przez siły amerykańskie w okresie od 21 marca do 11 kwietnia 1945 roku. Numer 7, czyli broń testowa, została przechwycona przez armię amerykańską w Hillersleven i wysłana na poligon do Aberdeen, ale później zezłomowana. Numer 6, Ziu, został zdobyty przez Armię Czerwoną prawdopodobnie podczas zajęcia Jüterbog 20 kwietnia 1945 roku. Można go oglądać w Muzeum Czołgów w Kubince, chociaż jest oznaczony jako numer 1 Adam. Numer 4 Udin dostał się także do niewoli Armii Czerwonej. Losy broni numer 1 Adam i numer 3 Thor są nieznane. No cóż, dobrnęliśmy do końca, moi drodzy widzowie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału do końca, ponieważ zrobienie jego zajęło mi masę czasu i tego czasu było 2 razy więcej, ponieważ skrypt do filmu został przez przypadek usunięty. Bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na mojego Facebooka oraz TikToka, gdzie również zamieszczam ciekawe treści i zachęcam do obejrzenia pozostałych materiałów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem. Cześć!